dzisiejszym odcinku miał być chill, miała być turkusowa woda i ryk silników, ale wtedy wszedł on, Robal, mistrz pierwszego planu, który skutecznie zepsuł mi pół nagrania. Mimo tego jedziemy dalej, wpadniemy nad jezioro turkusowe w Koninie, które, uwaga, już nie jest turkusowe. Zobaczymy ogromną koparkę odkrywczą w Kleczewie, zahaczymy o Powic, a na koniec, jak w dobrym filmie akcji, wkroczy policja i pokrzyżuje nam ustalone plany. Zapraszam. Łobuś jaki. No, gorąco się robi, nie? Dobra. Dzisiejsza trasa ma prawie 250 km. Unikamy wszelkich dróg ekspresowych i autostrad. Jedziemy drogami lokalnymi. Startujemy z Poznania w kierunku Konina, tak żeby zwiedzić jezioro turkusowe, następnie Kleczew, Powic, Pobieciska i z powrotem do Poznania. Tak wyruszyliśmy sobie całą ekipą Mototrips 5-osobową. Wszyscy przejechali na czas, nikt się nie spóźnił. Motocykle potankowane, więc już zaoszczędzony czas. No i tak sobie wyruszyliśmy naprzód po lokalnych jakichś tam minimalnych winkielkach. Wszystko pięknie, ładnie, kamera ustawiona, nagrywa się, super. Aż do momentu, jak cały nastrój zepsuł ten mały gość pierwszego planu. Robak, który rozwalił się centralnie na środku kamery. Na szczęście odpadł, ale została po nim pamiątka, czyli takie rozmazane coś, no, co spowodowało, że tak naprawdę nic nie było widać. No nie skapnąłem się, wiadomo, od razu, bo się nie zatrzymaliśmy po drodze jakoś gdzieś tam super. Więc do samego Konina z tym śladem jechałem. Tak naprawdę pół filmu można powiedzieć, że było już do wyrzucenia. Może i dobrze, bo się szybciej obrabiało, no ale nie o to chodzi. No natomiast takie coś się zdarzają, jak mam obniżoną szybę w Kawasaki, zauważyłem, bo jak mam podniesioną, to te robale jakoś tak walą w kask, a jak jest obniżona, no to właśnie tak mi się rozmazują na kamerze i chyba będę musiał zmienić sposób. Może macie jakieś sposoby, jak sobie z tym radzicie, także dajcie znać w komentarzach. No mamy niby tam już 15 minut zostało, ale ten chce kawy, a tam nie ma kawy, bo tam pójdziemy sobie po prostu na ten punkt, a tam nie ma żadnej kanapy, nic, nie? Więc ja sobie też ulewam. Ja się odzwyczaiłem, bo mnie pizda boli. Gacie trzeba było wziąć żelowe. Chciałem się trochę rozprostować i szluga spalić. O. Ja wiedziałem, że jesteś szluga, nie? Ja jadę z tą kawą, to No. Ale nie, ale kawę też chciałem, bo w pewnym momencie jadę tak za Filipem, nie? I tak mi kurwa łeb spada i kurwa, nie? I hamulec. Po wyjechaniu ze stacji udajemy się w kierunku jeziora turkusowego, które niestety okazało się, że już nie jest turkusowe, wygląda jak zwykłe jezioro z niktem piękny lazur. Nawet nie zrobiłem zdjęcia, pozostawiłem telefon przy motocyklu, a kamera mi padła, jak się przeciskaliśmy przez ten lasek, idąc do brzegu, żeby właśnie coś tam nagrać. Więc wstawiam po prostu zdjęcie, jak to kiedyś wyglądało. Może to się jeszcze odnowi, nie wiem co z przyczyną, jeszcze nie śledziłem tego w internecie,
ale może jak lokalsi wiedzą, co jest przyczyną, no to chętnie zapraszam do komentarzy, bo chciałbym się dowiedzieć, co jest tego powodem. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Kleczew, gdzie mamy eksponat koparki SHRS 315, gdzie to jest koparka odkrywkowa i można powiedzieć, no, że robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza rozmiary tej koparki. I z takich ciekawostek liczbowych, no to ta wysokość tej koparki ma 15 metrów, długość 34,5 metra i obsługiwały ją 3 osoby. I przez całe swoje życie, bo ta koparka pracowała przez 45 lat, no wydobywała ponad 57 milionów ton węgla. Także długi staż. Ta koparka miała być też sprzedana do Indii, bo pewien inwestor chciał ją sobie kupić. Nie wiem, czy do pracy, czy po prostu jako eksponat. Oferował podobno $2 miliony, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast urząd tutaj gminy miasta nie zgodził się, żeby ta koparka wyjechała z Kleczewa. I chyba dobrze, bo jest to fajny punkt taki turystyczny i myślę, że Kleczew by dosyć sporo stracił. Ja osobiście bardzo lubię tego typu urządzenia, maszyny, mosty, właśnie cuda inżynierii, które robią takie właśnie wizualne wrażenie, także jakby co, to polecam.
już powolutku dojeżdżamy do Powidza, jak widać. Drogi fajne wokół Powidza, bo podamerykańskie Hammery były przerabiane, poszerzane, tego typu rzeczy. Mi się bardzo podoba, że tego dnia właśnie był bardzo mały ruch na drogach, mało wyprzedzania, także więcej zabawy na zakrętach. Się czułem, jakbyśmy w COVID-zie rzeczywiście jeździli, jak później tam Mateusz wspomni. Bardzo podobny klimat, jeszcze nie było też za ciepło, też nie było dużo ludzi. A tu przy Powidzu już nad samym jeziorem już widzicie, że parking pełen, pełno spacerowiczów. Myśleliśmy, że zjemy sobie jakąś szamę. No niestety wszystkie knajpy były pozamykane i musieliśmy się udać gdzie indziej, ale o tym to za chwilę. Teraz się zajebiście jeździ, bo kurwa jak tego ruchu nie ma, to jest pięknie kurwa. Tak. No. Jak w COVID-zie kurwa się czuję. No, trochę tak, trochę tak. No jak już wspominałem, w Powidzu nic nie było otwarte, żebyśmy mogli zjeść jakiś pseudo-obiad. No jak widzicie, skończyliśmy na Orlenie. Na Orlen zawsze można liczyć. Wciągnęliśmy po burgerku z bekonem. Jakaś nowość. No i nawet powiem, że bardzo dobrze smakował. Niektórzy nawet po 2 wciągnęli. Nie będę mówił kto. No i jak już zjedli, popili, odpoczęli, no to udaliśmy się już dalej, bardziej w drogę powrotną, w kierunku właśnie Gniezna Żydowa i dalej w kierunku Pobiedzisk. Jedziemy sobie spokojnie w kierunku tego Gniezna. Aż tu nagle wyskakuje z lewej strony policja na motocyklach, blokuje drogę, nie puszcza tego samochodu. Tutaj nie wiem, czy jakaś impreza była z okazji tego święta, nie wiem, czy jakaś procesja, czy jakiś pochód, cokolwiek, nie wiem. W każdym bądź razie tak dziwnie blokowali tą drogę, bo on tam powinien stać od początku i nikogo nie puszczać, a nie, że tu lata po tej krzyżówce z prawej i z lewej. No, trochę niezorganizowani chłopaki jak dla mnie, bo nie wiem, może się mądrze, ale troszeczkę inaczej powinno być to wykonane, a nie, że tu po krzyżówce dookoła jeździ, blokuje, kieruje samochody, nie? No ale taka sytuacja, że tak mi zblokował drogę, że jak pokazał objazd, ile kilometrów musimy się nadłożyć, żeby dojechać do tego miejsca, co chciałem, no to stwierdziłem, że bez sensu. Lekko przekierowałem drogę i tak jak tutaj widzicie, tym pięknym tunelem w hurtowni lasów sobie jedziemy z powrotem do drogi 92, która już tam później prowadzi na Swarzędz. I już stwierdziłem, że nie będę się cofał, bo szkoda tych kilometrów, więc już zmieniłem tą trasę i jedziemy sobie dalej.
Jak tam u was z czasem? No ja spierniczam, wiesz, bo ja na metr idę dzisiaj. Aha. A co? No bo jeszcze mam trasę na Pobiedziska tu ustawioną, nie? I pytanie, czy już walimy na Poznań po prostu, czy... Że ja wiecie, jak coś, to ja mogę zawrócić i lecieć do chaty, nie? Bo ja tu stąd, to tam raz i... No. Czy jedziemy na chatę? A gdzie jeszcze miałeś w planie? Na Pobiedziska pojechać. A tu jest fajna droga ta na te Pobiedziska. No. Ale jak macie ochotę, bo ja mogę jechać, a mogę jechać do chaty. Ja bym pojechał do chaty, chociaż z młodymi to posiedzieć. Jak chcecie, to lećcie, To bo jedziemy mówię, na ja chatę. idę na... To jedziemy na chatę, dobra. No, ja już się najeździłem. Starczy. Dobra. To tu se... Na pierwszy raz to wystarczy, tak? Tak. Już mnie boli wszystko, kurwa. Dobra. No, to nastąpiła szybka męska decyzja o powrocie do domu. W sumie już odpuszczamy te Pobiedziska. Link do całej mapy zostawiam z tymi Pobiedziskami, jakbyście tam się chcieli kiedyś wybrać taką trasą. No wiadomo, każdy ma tam jakieś sprawy rodzinne i tak dalej. Mówię, święto, no to nie będziemy przeginać, wiadomo o co chodzi. Natomiast tu na koniec pokażę wam parę takich lokalnych tras dla lokalesów z Poznania, gdzie jak się jedzie ze Swarzędza w stronę Antoninka, gdzie jest parę winkli i to nie chodzi tam zapieprzać po tych zakrętach, tylko można sobie fajnie poćwiczyć technikę jazdy. No i tutaj taki w sumie najlepszy odcinek, bardzo fajny, dobrej jakości asfalt za całą centralą MPK, koło M1, jak sobie pojedziecie. Jest tam naprawdę fajne winkle, mały ruch samochodowy, można fajnie sobie poćwiczyć. Ja czasami jak mam jakiś motocykl testowy, to sobie jadę właśnie na tą trasę i wokół ronda zawrotka 2 razy i już wiem, czy motocykl mi pasuje, nie pasuje, czy fajnie skręca, czy fajnie przyspiesza, czy się fajnie składa i tak dalej. Także tutaj bardzo fajny odcinek. Myślę, że sobie możecie tutaj poćwiczyć technikę jazdy. Gumisie skaczą tam i siam. Ale fajny wyjazd. No, turystyczny. A ja dopiero teraz widzę te twoje te. Nie widziałem wcześniej, nie patrzyłem. No tak wystają, nie? Pójnia kurwa, nie? Z tym. Na mieście gorzej, nie? Na mieście gorzej. No tam po mieście prawie nie jeżdżę. Ale on ma już szeroką kierownicę, a jeszcze do tego to, no tak, ale inaczej nie założy.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą wycieczkę po Wielkopolsce. Jak się podobało, dajcie lajka. Jak chcecie o coś zapytać, komentujcie. Standardowo w opisie pod filmem macie link do całej trasy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.